dobry, serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe – nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich wykładów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. Dzisiejszy wykład wygłosi pani profesor Ewelina Ratajczak z Zakładu Biologii Rozwoju. W trakcie wykładu omówione zostanie znaczenie aktywności systemu ochronnego w nasionach dla zachowania ich żywotności oraz funkcjonowanie nasion w warunkach stresu. Mitochondria to ważne organele komórkowe, które nie tylko biorą udział w produkcji energii, lecz także pełnią istotną rolę w sygnalizacji komórkowej. Występują we wszystkich komórkach eukariotycznych oddychających tlenowo. Powstają przez podział mitochondriów już istniejących. Mitochondria otoczone są dwoma błonami, które różnią się zawartością lipidów, białek, przepuszczalnością i funkcją. Co charakterystyczne, wewnętrzna błona mitochondrialna tworzy liczne grzebienie mitochondrialne. Znajdują się w niej liczne enzymy łańcucha oddechowego, w tym syntaza ATP enzym, który uczestniczy w produkcji cząsteczek adenozyno-trójfosforanu. Im wyższy jest poziom metabolizmu komórki, tym bardziej pofałdowana jest błona. Wnętrze mitochondrium, ograniczone błoną wewnętrzną, wypełnia koloidalna substancja zwana matrix lub macierzą, w której znajdują się m.in. rybosomy i mitochondrialny DNA, który koduje część białek i cząsteczek RNA potrzebnych mitochondriom do funkcjonowania. Mitochondrialny łańcuch oddechowy zbudowany jest z dużych kompleksów białkowych, od 1 do 4, zlokalizowanych we wewnętrznej błonie mitochondrialnej, zawierających centra redox, dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy oraz dinukleotyd flawinoadeninowy, które umożliwiają transport elektronów na cząsteczki tlenu z wykorzystaniem cząsteczki wody. Transport elektronów przez kompleksy łańcucha oddechowego związany jest z rozmieszczeniem protonów poprzek wewnętrznej błony mitochondrialnej i powstaniem siły motorycznej wykorzystywanej do produkcji ATP przez syntazę ATP kompleks 5. ATP jest cząsteczką bogatą w energię, ponieważ dwie z jej 3 grup fosforanowych są połączone wysokoenergetycznym wiązaniem fosfobezwodnikowym. ATP pośredniczy między reakcjami uwalniającymi energię, a reakcjami wymagającymi energii. Niekompletna redukcja cząsteczki tlenu prowadzi do powstania reaktywnych form tlenu, które bardzo szybko wchodzą w reakcję z podstawowymi składnikami komórek, stanowiąc sygnał dla działania wielu procesów metabolicznych. Reaktywne formy tlenu powstają w nasionach na każdym etapie ich rozwoju i kiełkowania oraz w procesie ich starzenia. Istotny wpływ na żywotność nasion ma aktywność systemu obronnego antyoksydacyjnego. Jego zadaniem jest regulacja poziomu reaktywnych form tlenu w komórce, co zapobiega ich nagromadzeniu. Jeśli system antyoksydacyjny funkcjonuje prawidłowo, w komórce zostaje zachowana równowaga pomiędzy szybkością tworzenia i usuwania reaktywnych form tlenu. Nadmierna produkcja reaktywnych form tlenu prowadzi do stresu oksydacyjnego, który powoduje uszkodzenia komórek, degradację błon komórkowych, białek, uszkodzenia materiału genetycznego, DNA oraz RNA. A konsekwencją tych zdarzeń są zaburzenia w procesie kiełkowania nasion. Większość obserwacji dotyczy drzewostanów bukowych. Buk jest gatunkiem hiperwrażliwym. Istotny, gwałtowny wzrost temperatury latem jest dla niego sygnałem, że kolejny rok będzie rokiem nasiennym. Musimy pamiętać, że buki owocują wtedy w pełnej synchronizacji, nie tylko w jednym lesie lub kraju, ale w całej Europie. To gwarantuje, że duża liczba roślin w tym samym momencie kwitnie i produkuje pyłek, a przez to zwiększają się szanse, że pyłek zapyli większą liczbę kwiatów, dzięki czemu powstanie większa liczba pełnych nasion.
Zmieniające się radykalnie warunki środowiska, wysokie temperatury latem, powodują, że buki otrzymują sygnał do produkcji nasion co 2 lata, a nawet co rok. Drzewa nie mają więc wystarczająco dużo czasu na ponowne zgromadzenie energii po wydaniu owoców, co bardzo osłabia ich kondycję. Z tego powodu dochodzi do wspomnianych wcześniej zaburzeń w synchronizacji obradzania. Coroczna produkcja nasion jest bardzo energochłonna. Drzewa, podobnie jak ludzie, potrzebują przerwy na regenerację. Drzewostany bukowe obradzające co rok lub co 2 lata stają się słabe, bardziej narażone na gradację szkodników owadzich, a produkowane przez nie nasiona są niskiej jakości. Dlaczego? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zajrzeć w głąb struktur budujących komórki roślinne. Niekorzystne warunki środowiskowe indukują tzw. stres oksydacyjny i w konsekwencji prowadzą do obniżenia żywotności nasion. Dotychczasowe wyniki badań wskazują, że powodem utraty żywotności przez nasiona jest wzrost poziomu reaktywnych form tlenu. Obniżona aktywność systemu antyoksydacyjnego, zmiany w metabolizmie białek i cukrów, a w konsekwencji zaburzenia w regulacji stanu redox. Gwałtowne zmiany klimatu powodują zmiany w fizjologii drzew na poziomie molekularnym, biochemicznym i strukturalnym i inicjują stres oksydacyjny. Idąc dalej, zestresowane drzewa produkują zestresowane nasiona. Zmieniają się ich cechy, m.in. odporność na działanie różnorodnych czynników. W zestresowanych nasionach system obronny jest mało aktywny. Obserwuje się zwiększony poziom toksycznych reaktywnych form tlenu, które uszkadzają ważne organele komórkowe mitochondria. Wykazano, że w przechowywanych nasionach obniża się żywotność i zachodzą zmiany w strukturze mitochondrium. W nasionach przechowywanych przez dłuższy okres obserwowano zdecydowanie mniejszą liczebność mitochondrium, aniżeli w nasionach przechowywanych przez krótszy okres czasu 3 lata, oraz zmiany w budowie tych organeli, które jednoznacznie wskazują na ich obniżoną aktywność energetyczną. Komórki, które są aktywne metabolicznie, wykazują większe zapotrzebowanie na ATP, mają liczne mitochondria. Komórki starzejące się nie wykazują wysokiej aktywności metabolicznej. Mają mniejszą liczbę mitochondrium, mitochondria te są małe i mają mniejszą liczbę grzebieni. Aktywność oddechową nasion możemy zmierzyć za pomocą analizatora Seahorse. Seahorse służy do jednoczesnych pomiarów oddychania mitochondrialnego poprzez pomiar szybkości zużycia tlenu współczynnik OCR oraz glikolizy poprzez pomiar szybkości zakwaszenia zewnątrzkomórkowego. Dzięki temu pozwala na badanie fenotypu metabolicznego komórek, aktywności mitochondrium w oddychaniu komórkowym oraz aktywności glikolitycznej, a także zależności komórek od różnych substratów metabolicznych, takich jak glukoza czy kwasy tłuszczowe. OCR, wskaźnik zużycia tlenu, wskazuje na procesy zachodzące w mitochondriach zgodnie z chemiosmotyczną teorią fosforylacji oksydacyjnej Michela. Według niej czynnikiem sprzęgającym łańcuch oddechowych i syntezę ATP jest gradient stężeń protonów wytworzonych w błonie mitochondrialnej. Oszacowanie szybkości zużycia tlenu pozwala na wyciągnięcie wniosków nie tylko na temat zdolności syntetyzowania ATP, a także funkcji mitochondrium. Wykazano, że w miarę wydłużania czasu przechowywania nasion współczynnik szybkości zużycia tlenu obniża się, co wskazuje na obniżoną aktywność mitochondrium. W warunkach podstawowych kompleksy 1-4 łańcucha oddechowego wykorzystują energię pochodzącą z transportu elektronów do pompowania protonów przez wewnętrzną błonę mitochondrialną. Wygenerowany w ten sposób gradient protonów jest następnie wykorzystywany przez kompleks piąty do generowania ATP. Podanie oligomecyny powoduje zahamowanie translokacji protonów przez kompleks piąty.
syntezę ATP i zapobiega transportowi elektronów w kompleksach 1:4 z powodu niewykorzystanego gradientu. Podanie związku FCCP, tzw. jonoforu, powoduje rozprzężenie gradientu rozprzęgającego transport elektronów z kompleksu 5 i zwiększenie zużycia tlenu do maksymalnego poziomu. FCCP jest środkiem rozprzęgającym, który powoduje załamanie gradientów protonu i zaburzenie potencjału błony mitochondrialnej, w wyniku czego przepływ elektronów przez łańcuch oddechowy zostaje zahamowany, a pobór tlenu przez kompleks 4 osiąga maksimum. Stymulowaną przez FCCP szybkość zużycia tlenu można następnie wykorzystać do obliczenia zapasowej pojemności oddechowej, definiowanej jako różnica między maksymalnym a podstawowym oddychaniem. Zapasowa pojemność oddechowa jest miarą zdolności komórki do reagowania na zwiększone zapotrzebowanie na energię, np. pod wpływem stresu. Podanie rotenonu, inhibitora kompleksu 1, powoduje całkowite zatrzymanie oddychania mitochondrialnego. Przy zastosowaniu analizatora Seahorse można zanalizować udział mitochondriów w procesie związanym z produkcją ATP. Uzyskanych przez nas wyników odnotowaliśmy znaczący spadek zapasowej pojemności oddechowej w mitochondriach nasion przechowywanych, większy im nasiona były dłużej przechowywane. Zaobserwowane zmiany wskazują, że mitochondria te nie mogą spełniać swoich podstawowych funkcji w produkowaniu odpowiedniej ilości ATP dla zapewnienia ciągłości metabolizmu komórkowego. Najlepsze parametry oddychania mitochondrialnego i zapasowej pojemności oddechowej obserwowano w mitochondriach z nasion przechowywanych krótko, to jest przez 3 lata. Mitochondria te wykazywały wysoki poziom oddychania podstawowego, wskazujący na wysoką aktywność energetyczną. Świadczy to o bardzo dobrej wydajności funkcjonalnej mitochondrium, dużej ich sprawności i dobrym przystosowaniu do np. niekorzystnych warunków środowiskowych. Nasiona pełnią istotną rolę w zachowaniu bioróżnorodności gatunków, gdyż umożliwiają rozprzestrzenianie się roślin. Długość życia i żywotność nasion jest więc dla nas bardzo istotna. Gwałtowne zmiany klimatu powodują zmiany fizjologii drzew na poziomie molekularnym, biochemicznym i strukturalnym i inicjują stres oksydacyjny. Idąc dalej, zestresowane drzewa produkują zestresowane nasiona, zmieniając ich cechy. W zestresowanych nasionach system obronny jest mało aktywny. Obserwuje się zwiększony poziom toksycznych reaktywnych form tlenu. Uszkodzeniu ulegają ważne organele komórkowe mitochondria. Uszkodzenie mitochondrium prowadzi do obniżenia aktywności metabolizmu oddechowego, w tym również metabolizmu energetycznego, co doprowadza do obniżenia żywotności nasion.